Witam w drugiej części poradnika na temat szycia Warhammerowego kapelusza z wielkim rondem. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszej części, w której przygotowałem na 2 sposoby usztywnienie kapelusza, to zachęcam do zaczęcia właśnie od niej. W obu kawałkach tkaniny na rondo zszyłem końce. A potem uszyłem koronę z niebieskiej wełny. Korona z wełny musi bez problemu mieścić się na uszyte w poprzedniej części usztywnione wyściełanie korony. Przystępuję do połączenia wyściełania z rondem i usztywnieniem. W pierwszym kapeluszu wyściełanie przyszyłem zarówno do czerwonej wełny, jak i samego sztywnika, co niestety było dość żmudne i niewygodne do szycia. W drugim kapeluszu usztywnienie przyszyłem najpierw do samego materiału ronda, co jest dużo wygodniejsze, i dopiero razem włożyłem to wszystko do stelażu. Następnie przyszyłem również górę wyściełania bezpośrednio do stelaża, żeby wyściełanie nie mogło się przesuwać podczas zakładania i noszenia kapelusza. Wierzchnią część ronda i korony zszywam ze sobą. Co ważne, wokół miejsca ich połączenia w zapasie na szwy zrobiłem nożyczkami wcięcia, co pozwala materiałowi lepiej się układać. Warto też pamiętać o tym, żeby wszystkie szwy, które jesteśmy w stanie, rozprasowywać na płasko, bo to poprawia ich wygląd z zewnątrz. Całość zakładam na resztę kapelusza, dokładnie naciągając i układając materiał. I przystępuję do sklejenia wszystkich warstw. Robię to żelazkiem. Ustawiam je na najwyższą temperaturę i powoli prasuję całe rondo z wierzchu.
Tkaniny dokładnie układam i w razie potrzeby często poprawiam, by nie powstały fałdy czy zmarszczenia materiału. Podczas tworzenia pierwszego kapelusza zauważyłem, że funkcja uderzeń pary, jaką ma moje żelazko, przyspiesza proces aktywacji kleju i pomaga ciepłu przeniknąć przez wszystkie warstwy, dzięki czemu przyklejona zostaje nawet spodnia warstwa, bez potrzeby odwracania kapelusza i prasowania od dołu. Korona nie wymaga klejenia, bo i tak jest przyszyta do ronda i świetnie trzyma się bez kleju. Jeżeli wszystkie warstwy są już dobrze sklejone, to przystępuję do zrobienia wycięć. Mają one odpowiadać tym, które są już w sztywniku, ale zostawiam zapas materiału na ich zawinięcie i zaszycie. Pora na zawinięcie do środka, między warstwy sztywnika, obu krawędzi ronda i zszycie całego obwodu. Po tym etapie nasz kapelusz jest w zasadzie skończony. Oczywiście teraz możemy do niego dodać wszelakie dodatkowe ozdoby, jak pióra, mosiężne nabijki, wstęgi i tym podobne akcesoria. Ale na ten moment w tej kwestii pozostawiam miejsce na waszą kreatywność. Chociaż możliwe, że w przyszłości nagram kolejny odcinek dotyczący pomysłów na ozdobienie takiego kapelusza. Na ten moment zrobiłem dopiero 2 takie kapelusze. Nadal nie całkiem jestem jeszcze zadowolony z efektu, chociaż spełniłem moje 2 najważniejsze kryteria. Udało mi się uszyć kapelusz z ciekawym, szerokim rondem, który całkiem nie najgorzej wygląda. To, co na pewno chciałbym poprawić, to kwestie odbijania się na powierzchni ronda drutów usztywniających. Na pewno jest jeszcze wiele rzeczy, które można by poprawić lub ulepszyć w tej metodzie i przyznam, że liczę trochę na waszą kreatywność i pomysłowość. Niemniej, z moich dotychczasowych doświadczeń mam odczucie, że tą metodą, po opracowaniu odpowiedniego wykroju oraz kształtu sztywnika, jest możliwe zrobić nawet takie kapelusze. Sam chcę tego za jakiś czas spróbować, ale mam nadzieję, że zanim się za to zabiorę, to ktoś z was mnie wyprzedzi. Na koniec jeszcze informacyjnie na filmie pokazuję wymiary 2 kapeluszy, które uszyłem. Średnicę całkowitą oraz promień ronda.
bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!